Jak teraz tam dojechać? No dobrze. Nie, ty. Pokaż na mapie, gdzie to. 196. Jedziemy tam. No dobrze, tutaj jak to jest poprowadzone? Tak jak jechałam? Tak jak jechałam, więc okej, to już wiadomo, że to się da. To w takim wypadku uderzamy na Lyon. Czy to rzeczywiście jest najlepsze do celu 11:56. rozwiązanie? D18. Może być ekspresówka, może być, ale jest zona industrial, to już dobrze świadczy o tej drodze. Tu mamy serpentyny. No co zrobimy? Są serpentyny, to trzeba jechać serpentynami, ale nie widać, żeby tutaj był inny, lepszy dojazd. No dobra, jedziemy tam. Witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj jedziemy po zabawki. Jesteśmy we Francji, jedziemy do Belgii. Także to nie jest takie łatwe z mikrofonem, bo popatrzcie, dam tak, chyba nie fajnie. Muszę dać tu pod kołnierzyk, albo dam na pas. Jest jak jest. Mieliście czas się przyzwyczaić. Pamiętacie czasy, gdy nie było żadnego mikrofonu? Pamiętacie, jaki to był straszny dźwięk? A ja cały czas na gabarytach i nie słyszeliście cały czas. A co ja miałam zrobić, jak wtedy tylko kable były? Od wyjazdu z bazy mamy 2800 km. Jest poniedziałek, wyjechałam w poniedziałek, więc wynik kiepski. Wynik kiepski, ale no powiem Wam szczerze, że ładunków jest dużo, ale ładunków normalnie opłaconych nie ma. Taki jest problem w tej chwili w transporcie, że jeździć ja bym chciała, to bym jeździła, bym nawet pauzy mogła nie robić. Natomiast jest po prostu cenowo kiepsko. Ale lusterka mam brudne. Te lusterka są na tyle brudne, że w słońcu dosłownie nic nie widać, więc chyba jednak je umyjemy. Więc generalnie ja to powiem Wam szczerze, że nie mam akurat żadnego płynu do mycia, ale takie lusterka z kurzu to starczy czysta woda zwykła. Chęśnik papierowy, żeby nie było zacieków, bo woda jest mineralna. No dobra. Jeszcze drugie. No to teraz jesteśmy gotowi, ale patrzcie, jakie ładne widoki tu były na rozładunku. Generalnie to takie. Jak chcecie zobaczyć, co ja tu przywiozłam, to zapraszam do ostatniego odcinka. Odsyłam. No to proszę Państwa, startujemy dalej w góry. Krawężnik. To nie. Ja czasami, wiecie co? Jak jest ciasne rondo, to nie jest ciasne rondo, tylko akurat wyjazd był od razu taki ciasny, mocno na prawo. Ja wolę sobie objechać rondo i wjechać ładnie, kulturalnie, bez jeżdżenia po krawężnikach. I patrzcie, wjeżdżam sobie teraz bardzo fajnie, bez problemu. Polecam szanowanie opon i felg, żeby nie było wystrzałów. Więc generalnie to ja wcale nie planowałam jeszcze jeść. Jest godzina w sumie 12, ale jeszcze nie byłam głodna. Ale zatrzymałam się do toalety, patrzę, bagietki. No i co robisz? No więc jak już rzuciłam, to stwierdziłam, mam jajka ugotowane. Wczoraj sobie gotowałam na śniadanie, od razu na dzisiaj. Nie takie śniadanie planowałam dziś, no ale jakoś tak wyszło. Tak jak już wyszło, to już niech tak będzie. Więc będzie i jajko, i bagietka. Ja generalnie, jak pewnie wiecie, lubię mieć do tego albo masło, ale masło jest w lodówce zimne, albo majonez, a majonezu nie mam, więc jest jajko. Widzicie, jak ładnie zgotowane. Jak tak dobrze zgotować jajko, bierzecie zimną wodę do garnka, zimne jajka, no i gotujecie, nie na jakimś takim wielkim gazie, bo popękają, szczególnie jak są bardzo zimne. I gotujecie. Jak się zaczynają gotować, to wtedy ustawiacie stoper na 4 minuty. I po tych 4 minutach wylewacie wodę i zostawiacie i one sobie dojdą. Chyba że chcecie je szybko schłodzić, no to wtedy 5 minut. 5 minut i wtedy wylać gorącą wodę, wylać zimną, no i one będą wtedy dobre. Sam raz.
Bo po 4 minutach gotowania i od razu jedzone, takie od razu schłodzone i od razu jedzone, no to będą na miękko. Ja na miękko też bardzo lubię, ale no ale. No i proszę Państwa, rozpoczynamy tą przygodę w góry. Jedziemy w góry do Montrealu. Do Rafała Zaceniuka. Ciężarówka jedzie z naprzeciwka, to jest tak dobrze. Te podjazdy 25 na godzinę taki podskok. Za lasami, za wodami. Na razie droga jest dobra, fajna, nie ma na co narzekać. Jakbyście widzieli, jak jest nisko po prawej stronie, jakie tam jest gigantyczne urwisko i rzeka na dole, to byście rozumieli, dlaczego generalnie ja trzymam się środka. Nikt z tyłu za mną nie jedzie, nikt z przodu, to na razie tak możemy. Patrzcie tu, nagle się wjeżdża w zacienioną stronę i według mnie tu może być ślisko. Droga już taka, żeby się już trochę pojechało, to patrzcie, że to jest wszystko szronione. Jest niby 6, ale powiem Wam szczerze, że ja tutaj mam pozor. Mi to pachnie gołoledzią trochę. Czy nie gołoledzią, ale no, ślisko. To, że za mną jedzie ciężarówka, to mi trochę dodaje otuchy. Muszę przyznać. A, widzicie, czyli jednak to nie jest tak, że nawigacja coś tu zobaczyła nie tak. Tu jest takie coś nie tak, że trzeba jechać trójkątem. Super view, tu się robi fajnie zakupy. Smobi. A, myślałam, że w lewo, a tu w lewo zakaz, czyli tutaj, że to wprost. Jest daleko Smobi. Tutaj widzicie po lewej też znak. Musiało być dużo nieprzyjemności dla ciężarówek. Google też inaczej proponował drogę. I co? Prosto do fabryki? O, jesteśmy! Prawo! Ciężarówki na prawo i dobrze.
porte est ouverte. O, otwierają. Czyżby tu kolejka była? Idziemy sobie dawać. Czytałam na Google'ach, że pisali, że trzeba przyjść ze swoją cemerką. I co, wzięłam cemerkę? Oczywiście, że nie wzięłam. Jest jedna rzecz, którą musimy spróbować, która mnie zaniepokoiła, bo wczoraj jak stałam na pauzie, to mi w którymś momencie zapachniało paliwem. I stwierdziłam, że no stoję na stacji, no to może gdzieś tam akurat był taki wylot, jakaś taka studzienka i jakby pomyślałam, że może to jest wywietrznik do, wiecie czego, no do zbiorników paliwa. No i, ale dzisiaj przyhamowałam i znowu poczułam paliwo i sobie pomyślałam, czyżby mi ktoś bag otworzył, a szłam rano z kawą, nie sprawdziłam, nawet mi się nie przyśniło, że w takim miejscu ktoś by się do baku dobierał. Musimy to sprawdzić. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale jest dobrze. Z takiej strony też musi być dobrze. Może gdzieś czasami po prostu gdzieś coś złapie z zewnątrz. No. Ale chwila niepewności była. No dobrze, mamy szósteczkę, proszę Państwa, więc kierowca przede mną nie podjeżdża, ale to się mi tam tego za bardzo nie widzę, to sobie podjadę. Jak nie on, to ja, ale spokojnie mu kolejki nie zajmę. Że tu ciasno. Jechałam. Dobrze, sobie pewnie pauzę kręci, nie chcę podjeżdżać. A może się rozładowuje? Tutaj trzeba plombę zakładać, czy nie? Takie coś, co wiecie, w sumie trochę by się prosiło, bo to taki ładunek, co można wyciągnąć na czepy i łatwo sprzedać. No nic. Otworzę sobie drzwi nawet. Tak, to jest to. No dobra, zobaczmy jak my w ogóle stąd mamy wyjechać. No dobrze, poka mi tu. O kurde. No nie wiem. No nie wiem. Co myślicie o tej drodze? Przybędziesz do celu o 21:00. Alternatywa jest taka, żeby jechać, tak przyjechaliśmy. I tutaj z powrotem. Tutaj tą drogę to ja znam, bo się dawniej jeździło tą drogą. I tą całą lądówką tutaj na skróty. Na Besançon i tak dalej, tędy, nie? Na Luksemburg, na Metz i tak dalej. Tutaj to też tak nie będziemy jechać. To jest jakaś lądówka i nigdy nie robiłam. No ale dobra, bo nie chodzi o ten odcinek, tylko chodzi o odcinek ten. Jak myślicie? No niby zakazu nie ma. Czyli co, to są serpentyny cały czas. No to jest wszystko ok. To też ok. To jest cały czas główna droga, więc to będzie ok. D3 świadczy o tym, że to też nie powinno być źle. Bo w razie czego, jakby był zakaz, to nie jest rozwiązaniem. Ale nic, ale to chyba nie powinno być gorsze niż to, co robiłam dzisiaj rano, jak jechałam na rozładunek. Więc jakoś tu się może wykręcimy. No dobra, jakoś pojedziemy, nie? Bo jak to moja babcia... O, bo nie widzicie. Jak to moja babcia mówiła, 2 ponad rów. No i tutaj to już jest ok. Dobrze, jest na 1000% dobra. Gruba droga. No dobra, pojedziemy. No dobrze, podjeżdżamy. Nie zaczął, tylko robi to drugie. No dobrze, tylko 20 cm za bardzo na prawo. Więc się poprawimy. W tych okularach dobrze linii nie widzę, wiecie? Gubi mi się trochę linia. Jest zamazana. A zjeżdżona. Już jest rampa. Jest dalej. Jeszcze się nie wyprostowałam idealnie. Z tandemem jest właśnie tak, że trzeba się idealnie wyprostować. Więc może być przyczepa idealnie ustawiona, ale musi być
przykład linia prosto z żarówką. Więc jak czasami mnie pytacie, czym się lepiej cofa, pod rampę, czy tandemem, czy ciągnik naczepa, to tak generalnie ciągnikiem zawsze można jeszcze do końca jakoś tam dołamać, tak trzeba. No i można zostawić taki złamany zestaw, a z kolei jeżeli chodzi o tandem, to nie można, musi być idealnie wyprostowany w całości i wtedy wiecie co się stanie. Będzie można opuścić most. Idziemy otwierać drzwi. To są rampy do mega naczep. Gdybyśmy mogli taką sobie podsunąć, ale widzicie, one są ciężkie. Jedną ręką, dobra. Widzicie? Jest trudniutko. Jest to wszystko ok? Jest czyściutko. Ciekawe, czy to trzeba załadunek czy nie, ale widziałam, że kierowcy siedzą w autach, to chyba nie. Robimy zdjęcie ładunku. Czajcie, tak to wygląda, wy też jesteście świadkami, ile tego jest, jak wygląda. Tak patrzę teraz w lusterku, patrzcie co się dzieje z prędeką. Dosłownie jakby się paliła, nie? Ona się tak nagrzewa, jak asfalt w lecie. No dobrze, to teraz dokumenty tu już wypoziomowałam, zdjęcie zrobione, dokumenty są, ale nie widzę, żeby ktokolwiek plomby zakładał, więc odjadę, zrobić rampę i jedziemy w trasę. Jedziemy zawieźć zabawki dzieciom! Tak, ale ładunek jest naprawdę gorąco. Załadowany, zmieniłam buty, jedziemy w trasę. Ale powiem wam, że ta pierwsza godzina, to taka będzie wesoła. Towaru, jak widzieliście, nie zabezpieczaliśmy, bo waży 5 ton, więc jest lekko. Jakieś widać, że to są takie domki. Ile ja bym dała, żeby za dziecka mieć taki domek dla lalek. Jezu, to było marzenie. No ale nie miałam takiego. Więc teraz je przynajmniej wiozę. Coś będzie mieć, ale pewnie zakładam, że dzieci teraz chyba tak się nie cieszą już z takich zabawek. Chyba trzeba od razu butelkę wody wziąć. A mam ją poduszkę. Wolałabym, żeby ten kierowca przede mną jechał. Może akurat też jedzie w tym kierunku. To ja i zobaczymy, którędy on pojedzie. Albo z drugiej strony jeszcze będę chciała jechać tak jak on, a on pojedzie inaczej. Się gdzieś pieprzy. Nie, pozwolę po swojemu. Już człowiek nie ma tyle lat, nie jest już taką gąską, żeby jechać za kimś w tą rzeź. Jezu, jeszcze raz na to popatrzę. Ale poczekajcie, bo w sumie to sprawdzę jeszcze jaką mamy inną opcję. Mini blokadę, znajdź inną trasę. No zobaczmy, co ona tam innego wymyśli. Widzicie, tutaj wymyśliła inną. I tutaj inną, że tak się cofnąć. Ale co? Tutaj czy to, no to jest... Nie, dobra, bez sensu. W sumie to jest nawet... A nie, bo to jest tutaj.
Nie, dobra, jedziemy tak jak pierwotnie wymyśliła to najlepiej jak się dało. Coś tu komuś nie poszło, albo się szlaban zamknął. Tak czy inaczej, jakby te kontenery były tu nie postawiane, to by było łatwiej wyjechać. Ale myślę, że i tak się zmieścimy. Nie zgadniecie, co odwaliłam. Pojechałam tą samą drogą, co przyjechałam. Stwierdziłam, że ile ja stracę na tym, że dołożę sobie te 40 kilometrów, a może akurat te siwe włosy przestają, co ostatnio odkryłam tutaj, może akurat mi przestaną rosnąć. Stwierdziłam, dobra, jedziemy z powrotem. Jak zobaczyłam te serpentyny, jak wyjechałam na drogę i zaczęło mi się tak auto kiwać, bo mamy pod sam dach naładowany, mimo tego, że jest lekko, to i tak już to bardzo mocno buja. Tak sobie pomyślałam, będę jeździć po serpentynach, jeszcze mi się któraś paleta trochę gdzieś poprzysuwa i będzie później problem z tym jechać. Będzie wystawać przez plandekę i zaraz mnie gdzieś tam ściągną. Myślę, trzeba mi tego? Trzeba mi się stresować? Już postanowiłam, że w ramach zadośćuczynienia to po prostu jutro nie kupię sobie żadnego rogalika, ani nic słodkiego. I w sumie wyjdzie mi na to samo. Może ewentualnie 2 dni, czy tam 3. No ale w każdym razie nie chciałam się stresować. A wszystko przez to, że tam gdzie trzeba było skręcić na prawo, to były samochody nastawiane. I było trochę ciasno i stwierdziłam, a dobra, to ja tam zaraz gdzieś zawrócę. Ale jak to auto mi się tak zaczęło huśtać i zobaczyłam, że zawrotka jest ciasna, stwierdziłam, na pewno muszę. Przecież to moje auto. Przecież to moje paliwo. Przecież to ja za wszystko płacę. Ale Volvo, nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie. Fajny. Taki kolorowy. Znaczy taki, no taki. Dobra, już jesteśmy na autostradzie. Już mamy teraz bezstresowo prosto 700 do celu. Jest dosyć dużo czasu i Mateusz mówi, że jest fix i nie ma po co w ogóle wcześniej jechać, bo taki był termin. Ale to jest strasznie dużo wolnego czasu, bo jak 700, ja mogę jeszcze dzisiaj 4,5, to bym to jutro na popołudniu dojechała. No ale dobra, jest jak jest. Tak czy inaczej ładunek mam dopiero w sumie załadunek w środę, no więc po prostu się rozładuję w środę rano i później się załaduję i jedziemy już do Polski. Wszystko przez to, że mam już klepnięty ładunek. Miałam być 3 tygodnie w trasie, ale siadł mi właśnie ładunek taki po Polsce, fajny i muszę zjechać na to, żeby go przewieźć. Więc będzie weekend w domu, też fajnie. No to sobie teraz bezstresowo jedźmy. Jedziemy pewnie jeszcze jakieś maksymalnie 3 godziny i w sumie to chyba na dzisiaj koniec, bo za 3 godziny to już będzie po 7. De facto tak czy inaczej to już będzie 12 godzin pracy, więc normalny śmiertelnik to już dawno kończy pracę. To 12 godzin pracy na kierowcę to jest mało, normalnego człowieka to jest dużo, ale chodzi przede wszystkim o to, że chcę sobie dobrze stanąć, tak żeby było bezpiecznie, więc musimy znaleźć dobrą stację i dobrą miejscówkę. Nam zabawek nie powyciągali z naczepy.
czarnym, żadnej latarni. Ja już tu spałam. Pamiętacie kurczaka? W wieku mnie to nie było. Tak jechałam i myślałam sobie 620 do celu, 7 godzin jazdy, a mam potwierdzenie, że to jest taki fix, że się go nie da wcześniej rozbudować, więc stwierdziłam, tą trasę bardzo dobrze znam i 1000 razy ją pokonywałam, jak jeździłam jeszcze w SRS-ie, bardzo właśnie dużo tutaj. Tędy jeździłam, więc na tym parkingu dużo razy spałam, nigdy nic się złego nie wydarzyło, odpukać, oby tak dalej było. No i stwierdziłam, że po co się spinać, tam nie ma już fajnych parkingów takich bezpiecznych, więc lepiej stanąć tutaj. Duża stacja, kąpię się, zjem i rano wstaniemy, pojedziemy dalej. Trzymajcie kciuki, żeby mi tutaj nikt tych zabawek nie wyciągnął z naczepy. Trzymajcie. Zobaczymy, jak przytrzymacie. A wiecie co jest najgorsze? Przystanęłam koło chłodni. Ale gdzie tutaj nie byłam, to wszędzie są chłodnie. Kurde, w tych najlepszych miejscach wszędzie chłodnie. Chłodniarze! Nie bądźcie tacy cwani. Tam zajechał jakiś SRS. Stanął od razu na widoku na dupach. Ten pewnie też jakieś zabawki wiezie. Pamiętam, że tutaj kiedyś stałam, o tam w tych rajkach i w nocy wstałam. A tam takie ciemno w tych rajkach, naprzeciw lasu, tam żadnej latarni nie było. Ja w ogóle chciałam wyjść, zobaczyć wszystko, czy wszystko dookoła i nie wyszłam, bo tak się bałam. Było tak czarno, że po prostu można było sobie machać przed oczami ręką, a nic nie było widać. Takie czarno. Nie było wtedy księżyca. Ale mnie ta szyba denerwuje. Ona jest brudna i od zewnątrz, a jeszcze bardziej jest od środka. Niby na nic się nie je, ale co mam zjeść? Chyba się trochę dzisiaj zmęczyłam. Niby ta robota wcale nie była jakaś ciężka dzisiaj, ale nie wiem, może tym treningiem też rano od razu i później znowu bokiem. Nie wiem. Patrzcie, po sąsiedzku siedzi Jezu, cysterka, bo ta chłodnia wyjechała. Patrzcie, ma coś takiego. To chyba jakiś system antykradzieżowy paliwa. Wiecie coś o tym? Działa sprawnie czy nie? No przy takiej cysterce, patrzcie, ten zbiornik jest taki odkryty, aż się prosi. Tak porównując mój tandem, to tam widzicie, ja nie mogę zatankować, muszę odpinać plandekę, żeby zatankować, porównując taki zbiornik. Wszystko na wierzchu. No, na miejscu złodzieja to wybrała ten, nie ten. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Fab3875, Michał Chojnacki, Alex Mici, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.